Wszystko ma swój początek i koniec. Karoseria miała swój początek zimą 2020 roku. Pogoda była podobna jak dzisiaj. O Jezus Maria, dramat to jest na zewnątrz. Nie ma co tam w ogóle... Wszystko gdzieś ze środka chyba robimy, co? Wtedy testowaliśmy swój pierwszy samochód, który mogliście obejrzeć. Nie mamy chusteczki, nie ma Michał, żadnej? Mamy misia. Dawaj, misiem się troszkę, o. Dlatego do tego, który stoi teraz za mną w garażu, mamy naprawdę duży sentyment. Natomiast mamy nadzieję, że przez to, że jest to nowy Lexus RX, to nie oznacza to końca karoserii. A zanim zaczniemy, to rozdajemy prezenty, mianowicie dzisiaj też do wygrania będziecie mieli 3 książki Jeremiego Clarksona The Squad. Natomiast 2 mam specjalnie, wręczam tutaj naszemu asystentowi Wojtkowi. Proszę, dokształć się Wojciechu, producentowi, proszę bardzo. Dla Ciebie silny nie ma, będzie dopiero jak rozerwę folię z tego. No, a jeżeli chcecie kupić książkę Jeremiego Clarksona The Squad, to musicie wejść sobie w link do opisu odcinka i tam macie, tam będziecie mieli książki. Być może z jakimś rabatem, jeszcze nie wiemy, czy się pojawi, ale może będzie. W poprzednim odcinku były 3 do wygrania, teraz są 3 i w odcinku za tydzień też jeszcze będą 3, dlatego taka paczka. To proszę autograf. A teraz wracamy do bohatera dnia dzisiejszego, który jest wyjątkowy z kilku powodów. Wyobraźcie sobie, że to, tak jak tutaj stoi, to jest wersja amerykańska. Tak, przyjechała ze Stanów i żeby można było ją zarejestrować w Niemczech, trzeba było dokonać paru przeróbek. Jedną z nich jest taka lampeczka mała z tyłu przeciwmgłowa, którą Japończycy, tudzież już Europejczycy z wrodzoną sobie finezją zainstalowali w tylnym zderzaku. Druga rzecz, która jest bardzo wyjątkowa, to to, że to jest samochód przedprodukcyjny, czyli taki, który po tym jak skończy testy, to trafi na żyletki i tą jego przedprodukcyjność widać w kilku elementach, na przykład w takiej odstającej klapeczce wlewu paliwa, która nie do końca się domyka. I trzecia wyjątkowa rzecz w tym samochodzie, i już naprawdę wyjątkowa, to jest to RX 500H, bo to zupełnie nowe rozwiązanie hybrydowe Lexusa, do którego sobie wrócimy później, a najpierw zajmijmy się gabarytami. Samochód powstał dokładnie na tej samej platformie co Lexus NX nowy, ale tę platformę poszerzono, wydłużono i w związku z czym mamy samochód większy niż NX-a. A jak ma się do poprzedniego RX-a? Długość pozostała dokładnie identyczna co do milimetra. Na szerokość samochód urósł o 2,5 cm i jest wyższy o centymetr. To, co istotnie się zmieniło, to rozstaw osi, który jest 6 cm większy. I co jeszcze ważniejsze, to mamy z przodu większy rozstaw kół o 2,5 cm, a z tyłu o 4,5 cm, co ma poprawić przede wszystkim prowadzenie i taką stabilność samochodu podczas jazdy. Prześwit zwiększył się o 1 cm. Natomiast niesamowite jest to, że o ile z generacji na generację samochody innych producentów rzeczywiście bardzo radykalnie potrafią się zmieniać, to tutaj zamiast rewolucji mamy ewolucję. Silny wszedł do garażu, spojrzał na niego bokiem i mówi: ej, ale my już 3 razy testowaliśmy ten samochód. No, bo rzeczywiście jak staniecie z boku, to on nawiązuje linią mega do poprzednika. To, co się zmieniło, to to, że faktycznie te 6 cm na rozstawie osi spowodowało, że to koło zostało przesunięte do tyłu i samochód nabrał takiej większej lekkości. W tamtym ten tył był taki przysadzisty, garbaty, tutaj nabrał takiego bardziej eleganckiego, subtelnego wyglądu, bardziej w stylu coupé. I generalnie, o ile samochód rzeczywiście do poprzednika nawiązuje stylistycznie, bo nawet jak patrzycie z przodu, no to widzicie, że przeszedł ewolucję ten grill w kształcie klepsydry, że światła są typowo leksusowe, że trochę tutaj się zmieniło, to tamten miał takie ostrzejsze rysy, ten jest taki bardziej wyrafinowany, bardziej subtelny, dużo gładkich powierzchni, mniej przetłoczeń. Tutaj jeszcze mamy wersję sportową, F-Sport, ponieważ 500H występuje tylko w jednej, a w zasadzie w 2 wersjach. Jedna to jest F-Sport Edition, druga to F-Sport i z zewnątrz rozpoznacie te wersje po tym, że zmieniono właśnie cały ten przedni zderzak na taki bardziej sportowy, bardziej agresywny. Mamy 21-calowe czarne felgi, to jest też wyróżnik wersji F-Sport. Wyróżnikiem oczywiście jest też ten znaczek. Relingi mamy tutaj czarne, w pozostałych wersjach są srebrne.
I to w zasadzie byłoby wszystko, jeżeli chodzi o takie stylistyczne, zewnętrzne różnice odróżniające F-Sporta 500H od pozostałych innych wersji, tam Omotenashi, Prestige, jakieś biznesy, Seresy i tak dalej. Nasz kolor to czarny, natomiast jeszcze występuje F-Sport w dwóch dedykowanych kolorach. Jednym Sapphire Blue, czyli po męsku to jest niebieski, oraz drugim F-White, po męsku to jest biały. Natomiast oczywiście największa absolutnie nowość, która F-Sporta 500H odróżnia od dwóch pozostałych wersji, jakie mamy, czyli 350H i 450H+, plugina, to jest to, co wylądowało tutaj pod maską. Więc mamy tutaj silnik o pojemności 2,4 litra, uwaga, turbo, oraz skrzynię, która nie jest już skrzynią ECVT bezstopniową, tylko 6-biegowy automat. I ten silnik ma już 4 cylindry. 4 cylindry i 6-biegowy automat. To wszystko brzmi trochę tak, jakby Lexus przeniósł się w czasie o jakieś 20 lat. Ale oczywiście nie, ponieważ tutaj jest znacznie więcej różnych innych elementów. Tuż za tym silnikiem jest jeden silnik elektryczny, dopiero za nim ta skrzynia biegów, a tam na samym końcu jest jeszcze jeden silnik na tylnej osi, który ma 109 koni mechanicznych. Łączna moc całego zestawu to 371 koni mechanicznych i ta liczba pojawia się w materiałach Lexusa po raz pierwszy przy hybrydach. 550 Nm. Do tej pory nie podawano tych newtonometrów, ile ich jest maksymalnie. Teraz mamy jasno napisane w specyfikacji 371 koni, 550 Nm. Najmocniejszy i najszybszy RX, jaki do tej pory powstał. W Europie 6-cylindrowe silniki nie będą dostępne, natomiast na amerykańskim, kanadyjskim rynku oferowana jeszcze jest 350 z klasycznym 6-cylindrowcem. To, co 500H w F-Sporcie jeszcze odróżnia od innych RX-ów, to kilka innych nowinek. Mianowicie ten napęd, o którym tutaj Wam wspomniałem, nazywa się już inaczej niż w poprzednikach, czyli to nie jest E4, tylko to jest Direct 4. A dlaczego? Dlatego, że ten silnik elektryczny, który jest tutaj z tyłu na tylnej osi i odpowiada za jej napęd, jest cały czas włączony. To nie jest tak, że tam jest napędzana tylko przednia oś, a tutaj ten się włącza wyłącznie w sytuacjach, kiedy samochód traci stabilność, tylko on pracuje cały czas. Jeszcze potem Wam wytłumaczę, jak to dokładnie działa. Przynajmniej się postaram, bo nie wiem, czy mi się uda. Nie odsuwam się jeszcze od tylnej osi, ponieważ ma jedną cechę, której nie mają inne Lexusy RX. Występuje to tylko w 500H, mianowicie jest to tylna skrętna oś, która jest w standardzie. Ona pracuje w zakresie 4,5 stopnia. Zależnie od tego, czy jedziecie szybko, czy wolno, to w przeciwinną stronę się te koła skręcają. Ułatwia to manewrowanie na parkingach. Podobno średnica zawracania jest aż o metr mniejsza niż w 350H czy 450H, a jak jedziecie poza trasą, czyli po krętych drogach, to zapewnia to lepszą stabilność samochodu na zakrętach. 500H F-Sport ma też większe tarcze hamulcowe z przodu. To są mają średnicę 400 mm, podczas gdy w 350 i 450 są o 6 cm mniejsze. W sensie ta średnica jest 6 cm mniejsza. Natomiast zaciski są 6-tłoczkowe zamiast dwutłoczkowych. Inne jest też zawieszenie, ponieważ mamy tutaj AVS, czyli zawieszenie już adaptacyjne. Sama sprężyna w F-Sporcie podobno jest ciut sztywniejsza, żeby zagwarantować takie bardziej sportowe prowadzenie. Po raz pierwszy tak bardzo F-Sport różni się od wszystkich pozostałych wersji, czyli Omotenashi, Prestige i tak dalej. Tak jakby Lexus naprawdę stwierdził, że ten samochód będzie wyjątkowy w gamie RX-a i będzie naprawdę bardziej sportowy. Co z gabarytami wewnętrznymi? To jest największa zmiana we wnętrzu. Poprzednik miał tylko 453 litry bagażnika, tutaj ponoć tych litrów jest już 612, a jak zapakujecie go po sufit, to nawet około 800. I teraz pokażę Wam wersja amerykańska. Ma koło dojazdowe i to duże, a w Europie jej nie będzie. Nie wiem, co tu będzie. Schowek? Nie wiem. Ale coś będzie. Socket jest fajny bardzo, bo jako, że to hybryda, zobaczcie, amerykańskie gniazdko, to ma 1,5 kW aż możecie urządzenia o takiej mocy podłączyć. To naprawdę sporo, bo na przykład niektóre czajniki elektryczne już dźwignie, albo na przykład ekspres do kawy, tudzież porządny odkurzacz. Oparcia tylnej kanapy możecie sobie złożyć przyciskami. I z jednej strony jest to mega ułatwienie, w sensie taki bajerek, składa się kanapa, ale z drugiej strony trwa to tyle, że możecie w międzyczasie wejść sobie do domu, przygotować sobie obiad, zrobić herbatkę, pójść do żony do sypialni na chwilę
I dopiero wracacie i są złożone. No szok normalnie. Ale przynajmniej na silniczkach elektrycznych i co więcej, to samo możecie zrobić z tą kanapą z środkowego ekranu centralnego, bo tam jest w menu taka opcja, że złóż oparcia tylnej kanapy. Una walizka, druga walizka i zobaczcie, ile tu przestrzeni zostaje i tym właśnie chwali się Lexus, że ten bagażnik przede wszystkim został wydłużony. Pomimo tego, że auto nie urosło, to dłuższy rozstaw osi i trochę inny projekt kabiny zaowocował tym, że tego miejsca tutaj jest więcej. Niestety, wysokość się nie zmieniła, więc takie duże walizki nie wejdą Wam tutaj pod roletę. Roletę trzeba będzie zdemontować i dopiero jak ją zdemontujecie, to się okaże, ile tak naprawdę tych gratów tutaj wejdzie. Jest jedna? Jest. Jest druga, jest i teraz pozostaje, jeszcze z miejscami, no, zawsze zapominam, że niebieska, trochę mniejsza. I jeżeli to nam się zamknie, to będzie to duży sukces i będzie oznaczało to, ale jaja. No to powiem Wam, że jest naprawdę petarda. Na oko te 612 litrów, no tak to nie wygląda, ale tutaj wchodzi nam jeszcze bez problemu jedna taka duża walizka. Z boku, myślę, jeszcze wejdzie nam kabinówka, szczególnie, że tutaj jest wnęka. A jeżeli nie kabinówka, to jeden plecak tu, drugi plecak tam. Tutaj może jeszcze jakieś plecaki się zmieszczą, więc ten bagażnik, choć na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś super pojemnie, to naprawdę jest pojemny. Przydałoby mu się dosłownie, ja wiem, 4-5 cm więcej na wysokości i wtedy wchodziłyby te walizki nawet pod roletę. Dobra, więc najpierw bąk zajmuje miejsce tradycyjnie w fotelu pasażera. Jest miejsce na nogi, jest wygodnie i do tyłu. Nie ma na co narzekać, jeżeli chodzi o ilość miejsca na kolana. Zobaczcie, tyle jeszcze brakuje mi do fotela przede mną. Zaskakująco dobrze kanapa podpiera mi tutaj podudzia. Jest mi bardzo wygodnie, cała noga i całe to podudzie się opiera. Bardzo fajnie jest wyprofilowany tutaj ten fotel i dosyć wysoko pociągnięte oparcie, więc jest mi wygodnie. Nawet nad głową mam znośną ilość miejsca. Tutaj mamy wersję bez szklanego dachu, tylko z szyberdachem. Natomiast no tutaj mogłoby być ze 2-3 cm więcej. Natomiast można to rozwiązać w prosty sposób, ten problem, pochylając bardziej sobie oparcie kanapy, bo ono jest elektrycznie regulowane. O, tutaj jest pstryczek elektryczek i to jest seryjne akurat, przynajmniej w tej wersji 500H. I proszę bardzo, i teraz jadę sobie jak król. Naprawdę mam tego miejsca tutaj w cholerę. Mam oczywiście podłokietniczek, ma schoweczek. Tutaj szkoda, że nie jest on wyłożony jakimś przyjemniejszym materiałem, tylko zwykłym plastikiem. Są cup holdery. Mam 2 gniazda USB-C, jest trzecia strefa klimatyzacji. W wersji F-Sport i F-Sport Edition jest też ogrzewanie tylnej kanapy, a w F-Sporcie również jej wentylowanie. To, o ile to jest naturalna i prawdziwa skóra i to jeszcze wykończona tutaj alkantarką z boku i tu, i bardzo estetycznie to wygląda, to tył fotela akurat ma już taką pseudo skórę, czyli z plastikowej krowy i ona jest taka sztywna i nie jest zbyt przyjemna. No ale to już wszyscy nawet w klasie premium stosują tutaj na obiciach takie materiały. Za to nie ma co się czepiać, jeżeli chodzi na przykład o jakość wykończenia drzwi. Zobaczcie, w F-Sporcie standardem jest też Mark Levinson i ma 21 głośników, natomiast normalnie w F-Sporcie Edition dostajecie taki 11-głośnikowy system grający, ale to na przykład połączenie takiego trochę filcu, trochę z alkantarą. To jest opatentowany przez Lexusa materiał i jest bardzo przyjemny, bardzo ładnie wyglądają te przeszycia. To jest miękkie, to jest miękkie. Nawet jak na wersję przedprodukcyjną, to jest po prostu bardzo dobrze. Klameczki już takie jak w NX-ie, czyli elektrostatyczne. Wystarczy ją w ten sposób nacisnąć, żeby odblokować zamek. Natomiast jeżeli coś by się, nie daj Bóg, zacięło, bo na przykład by się alarm rozładowałby akumulator, no to tutaj macie jeszcze cięgienko takie tradycyjne. Z zewnątrz wygląda to w ten sposób, że klamka, jak widzicie, się nie pociąga. Tam jest tylko pstryczek. Ten pstryczek się naciska i drzwi się otwierają. A co jakby coś się wydarzyło? No to tu jest tak sprytnie ukryte cięgienko do otwierania. O.
Z tymi klamkami problem jest taki, że jak ktoś nowy wsiada do tego samochodu, to najpierw zaczyna szukać tej klamki, to jest raz, a dwa, później kombinować, ciągnąć, gdzieś tutaj łapać. Natomiast jak się tego nauczycie, to jest to ultra intuicyjne, bo wysiadając bierzecie tylko tak, naciskacie i macie odblokowane drzwi. I potem problem jest odwrotny. Jak trochę takim samochodem pojedziecie, a wsiądziecie do takiego z klasyczną klamką, to nie możecie się przyzwyczaić do tego, że trzeba gdzieś sięgać, pociągnąć i dopiero odepchnąć drzwi. Bo to miejsce naprawdę jest bardzo intuicyjne do otwierania i tak samo do zamykania. Bierzecie, cyk, naciskacie i macie otwarte i wysiadacie. No dobra, środek. Znaczy tutaj, z przodu, bo tutaj zmieniło się bardzo dużo. Wersje F-Sport i F-Sport Edition odróżnia kierownica, która jest troszkę inna i tutaj ma napis F-Sport, troszkę inna jest ta gałka, a najbardziej inne są fotele, które mają tutaj też znaczek F-Sport, są skórzane, tak jak już mówiłem, tutaj mają wstawkę z Alcantary, regulują się niestety tylko w 8 kierunkach, a na przykład w Omotenashi w 10 chyba. Nie brakuje mi na przykład więcej podparcia tutaj na podudzia, mogłoby być dłuższe to siedzisko, natomiast są bardzo wygodne, bardzo fajnie podpierają tutaj boczki, nie wpijają się te boczki. Zobaczcie, tutaj na tej wysokości mają fajne wyprofilowanie, co dodatkowo barki Wam podpiera. Zagłówek jest wystarczająco wysoko i sama pozycja za kierownicą jest naprawdę bardzo wygodna. Do pełni szczęścia, tak jak mówię, brakuje mi wyłącznie tego, żebym miał tutaj wysuwane nawet ręcznie, niekoniecznie elektrycznie podparcie, żeby lepiej były podparte nogi. O, teraz może ciutkę lepiej, ale tylko ciutkę. Kierownica oczywiście elektrycznie sterowana. Miejsca jest dosyć na kolana. Podoba mi się to, że to jest z boku tu obite, więc nawet jeżeli tu będę nogę trzymał, to jest to przyjemny materiał, taka skóra i to naprawdę mięciutka, fajna, więc podejrzewam, że to nie jest sztuczne, tylko prawdziwe. No i tutaj nogę mogę sobie wygodnie dosyć trzymać. Zmieniło się bardzo dużo tutaj w tej części, bo nie ma tutaj praktycznie w ogóle klasycznych przycisków. Są dwa, do asystenta parkowania oraz do widoku kamer, bo mamy tutaj kamery 3D. One występują w F-Sporcie, w F-Sport Edition ich nie ma, tych 3D. Ale tu możecie sobie z różnych perspektyw oglądać samochód, możecie sobie włączać tak kamery, możecie to wszystko przesuwać. O, właśnie Wojtuś zamiata mi. Gdzie jesteś, Wojtuś? Poszedł sobie już. To nazywa się Lexus Link Pro i ma 14 cali. Jest to jeden z największych wyświetlaczy w tym momencie na rynku. Tu jest amerykańska wersja, troszkę inna. Szkoda moim zdaniem, że ten panel klimatyzacji przeniesiony został właśnie na ekran. Natomiast przynajmniej jest to intuicyjnie i fajnie zaprojektowane. Mianowicie wszystko się cały czas świeci, więc widzicie i sobie włączacie na przykład ogrzewanie i działa ten dotyk doskonale. Jest też oczywiście ogrzewanie kierownicy, jest też oczywiście wentylacja foteli. Akurat w F-Sport i w F-Sport Edition nawet wentylacja jest seryjna. Więc działa to bardzo intuicyjnie. Stopnie niestety są tutaj w amerykańskiej wersji w Fahrenheitach. Nie znalazłem możliwości ich przełączenia. Dobrze, że tutaj pozostały te klasyczne przyciski, czyli odszraniania tylnej szyby i lusterek oraz przedniej fizyczne. Nawigacja jest wbudowana, tutaj nie, ponieważ to wersja amerykańska, ale w wersjach europejskich będzie wbudowana jedna, taka na stałe, a druga będzie nawigacja w chmurze i przez 4 lata będzie darmowa, która bardzo szybko się aktualizuje zdalnie, nie trzeba jeździć do serwisu, zdalnie też będą przez te 4 lata aktualizowane wszystkie systemy wsparcia w samochodzie, a nawet oczywiście całe multimedia. Fatalnie, że tryby jazdy stąd się przełącza, czyli z ekranu głównego. Nie ma takiej możliwości, żeby tu było coś można było zmieniać pokrętłem. Możecie to sobie przyporządkować, tutaj w taki szybki dostęp i wtedy macie tu Drive Mode Sport na przykład, ale żeby przejść do tego komfortowego, to musicie tu przesunąć, proszę, i teraz macie Normal, Ersko, Custom, czyli taki, który sobie sami indywidualizujecie, no i oczywiście Sport. Zaczniemy od trybu Eco. Tu jest jeszcze jeden taki przycisk, on ma tutaj narysowane jakieś drzewko i jakieś kamienie, więc podejrzewam, że jest trybem takim do jazdy w terenie. A ponoć dzięki temu, że ten napęd z tyłu jest cały czas załączony i dzięki temu, że są spore kąty najazdu, bo to 15 stopni i zjazdu 25 stopni z tyłu, no to samochód daje sobie całkiem nieźle radę, a prześwit wynosi tam 20 cm, więc też nie jest jakiś specjalnie mały, choć wielki też nie jest. Proszono nas bardzo, żebyśmy w teren nie jechali tym autem, bo jest przedprodukcyjny, jeszcze czeka go trochę testów w Europie całej, żeby coś tam się nam oczywiście nie przydarzyło, nie samochodowi. No ale więc nie zrobimy tego tym razem, zrobimy to jak przyjadą takie egzemplarze polskie i będzie samochód już
produkcyjny. Zegary te, można sobie zmieniać ich grafikę tutaj z poziomu tego menu, natomiast są po prostu brzydkie, moim zdaniem. Nic urodziwego tutaj w nich nie ma, co gorsza, w żaden sposób nie można ustawić obrotomierza, tak żeby pokazywał Wam, ile obrotów ma silnik. Na szczęście można sobie tutaj tę część, gdzie teraz pokazuje średnie zużycie paliwa, ustawić jakieś inne tam wskazania. Niestety też nie można zrobić tego z kierownicy, tylko trzeba się zagłębiać w menu i z poziomu menu. Kiedyś to było dużo prostsze, bo Lexus miał przycisk cyk, przechodziło się niżej, wyżej, ustawiało, wszystko było. Natomiast ma inny plus, mianowicie te przyciski tutaj można sobie zaprogramować wedle własnego uznania. To jest dotykowy taki mini panel, dopiero jak go dotknę, to mi wyświetla tutaj na head-upie i te przyciski można sobie konfigurować wedle własnego uznania. Na przykład teraz zobaczcie, ten dolny naciskam i już się zmienił na obsługę tempomatu. Jeszcze raz nacisnę i okazuje się, że można tutaj zmieniać, proszę bardzo, te na wyświetlaczu wskazania. Ja lubię, jak tutaj jest zawsze zużycie paliwa, proszę bardzo. Jest? Jest. I drugi to samo. Zaczynacie macać drugi i tutaj pojawia Wam się sterowanie dźwiękiem, a jak raz naciśniecie, to też dźwiękiem. Tutaj są polecenia głosowe i jest Lexus Concierge, czyli on rozpoznaje, jak powiecie hej Lexus w polskiej wersji, no to on zapyta Was, co może dla Was zrobić i powiecie, żeby na przykład włączył ogrzewanie fotela. Co ciekawe, rozpoznaje ten głos kierowcy i pasażera odrębnie, więc jak pasażer o to poprosi, to włączy ogrzewanie fotela tylko jemu. I jeszcze wracając na chwilę do tego ekranu, no to mamy już tutaj Apple CarPlay całkowicie bezprzewodowy, natomiast Android Auto jest na razie wyłącznie po kablu, być może się to zmieni w przyszłości. Jest ładowarka indukcyjna, która niestety nie jest najszczęśliwiej umiejscowiona, bo trzeba najpierw to otworzyć i wówczas ten telefon tam tak leży, że w ogóle go nie widzicie, natomiast sporo jest takich fajnych schoweczków. Tutaj jest półeczka, tutaj jest dosyć głęboki też schowek na jakieś klucze, graty, 2 hop holdery, no to wiadomo. Bardzo fajnie otwiera się ten schowek, bo na dwie strony, zależnie od tego, czy pasażer, czy kierowca chcą otworzyć. Jest też przestronny, głęboki, więc trochę gratów tutaj wejdzie. No i oczywiście tradycyjny schowek przed pasażerem. Fajnie, że wykończony premium, czyli przyjemnym materiałem, a nie plastikiem. To aluminiowe wstawki są dedykowane wyłącznie F-Sportowi i F-Sportowi Edition. W innych wersjach jest tu albo drewienko, albo jakieś inne wstawki, tam są ze 3 czy 4 rodzaje. Czas się przejechać tym 500H Turbo ze skrzynią 6-stopniową automatyczną, klasyczną. To, co od razu Wam się rzuca w oczy, a raczej w inne odczucia, to to, że jak wsiadacie i wciskacie pedał gazu, to wyraźnie czujecie, jak pcha go ta elektryka. Ten moment z tych silników elektrycznych z przedniego i z tylnego. I zobaczcie, jedziemy powolutku i stabilnie i z tyłu oś jest cały czas, ma włączony napęd. Ten 109-konny silnik. Widzicie, dodaje delikatnie gazu i od razu zapalają się tutaj kontrolki pokazujące, że ten napęd jest też tam na tyle. Lexus pisze w materiałach, że rozkład momentu obrotowego to może być 70 na przodzie, 30 z tyłu, albo 20 z przodu, 80 i wszystkie wartości pomiędzy tym są bardzo płynne, czyli zależnie od tego, czy wchodzicie w zakręt, czy przyspieszacie, czy hamujecie, jak jedziecie dynamicznie, tak się ten rozkład tego momentu obrotowego na przodzie i na tyle zmienia. No dobra, teraz sprawdzian dla zawieszenia Lexusa. I powiem Wam, że jest kurde wow, bo pomimo tego, że mamy raz wersję F-Sport z tym sztywniejszym zawieszeniem AVS, to świetnie wybiera nierówności. Powiedziałbym, że na poziomie poprzednika, jeżeli chodzi o komfort, ale jednocześnie macie, jakby to powiedzieć, takie dużo większą świadomość tego, co dzieje się z kołami. Jest to wszystko kontrolowalne, pewne. Nawet nie wiem, co powiedzieć, jestem tak zaskoczony, bo przejechał potem jak nie Lexus zupełnie. Owszem, zawsze każdy Lexus jedzie po tego typu dziurach komfortowo, świetnie wybiera, ale tutaj do tego dochodzi taka pewność w prowadzeniu tego auta. Czuć było większą dużo sztywność nadwozia i to podobno poprawiono aż o 60-70%, bo inne są spawy, laserowo są zrobione, bo między innymi przednia maska ma mocowania podwójne, co też poprawia sztywność całej konstrukcji tutaj z przodu, ale nie spodziewałem się takiego efektu. Mega duża poprawa względem poprzednika i to czuć w tym samochodzie najbardziej. Poprawę, jeżeli chodzi o jakość prowadzenia.
To, co mi się nie podoba, to przy ostrzejszym ruszeniu, tak jak teraz tutaj, ten dźwięk czterocylindrowego silnika po prostu nie przystoi do segmentu E. 450H w poprzedniej generacji miał silnik sześciocylindrowy i to było po prostu aksamitne brzmienie. Już nie chodzi nawet o takie, wiecie, wrażenia, świadomość tego, że mam 6 cylindrów, a nie 4. Tutaj po prostu wyraźnie słyszycie te 4 cylindry, jak mocniej przyspieszacie. Jak robicie to w spokojny sposób, czyli delikatnie, to w zasadzie spod maski nie dobiegają żadne dźwięki. Ale jak tylko mocniej wciśniecie, no to takie 2.0, 4 cylindry. Chociaż tu jest 2.4. W wersji 350H i 450H+ możecie sobie wymusić napęd elektryczny, czyli jest taki EV przycisk i wtedy tam, nie wiem, kilometr, góra 2 przejedziecie wyłącznie na elektryce. Tutaj takiego przycisku nie ma i rzeczywiście to, co zaobserwowałem, to to, że tutaj szybciej załącza się ten silnik spalinowy, nawet w trybie Eco. On nawet w tym momencie teraz pracuje. Czyli jak ruszacie, to trudno jest go rozpędzić do prędkości, nie wiem, 50-60 km na godzinę wyłącznie na elektryce. Tutaj jest wyraźnie ten układ hybrydowy cały, razem ze spalinowymi i z elektrycznymi załączony, a to pewnie też z tego względu, że ten silnik elektryczny z tyłu, który jest dosyć mocny, a więc ma spory pobór prądu, cały czas jest włączony. Więc jak jest cały czas włączony, no to wiadomo, że czerpie więcej energii i potrzebuje wsparcia silnika spalinowego. I jeszcze jedna rzecz, bo pewnie najbardziej jesteście zaintrygowani tą skrzynią biegów. No to powiem Wam tak, zobaczcie, zatrzymamy się do zera i uwaga, dynamiczniejsze ruszenie. Czemu tego nie ma od początku w każdym Lexusie hybrydowym? Po 20 latach okazało się, że Lexus potrafi połączyć układ hybrydowy ze skrzynią automatyczną. I ta skrzynia wie, kiedy zmienić bieg, robi to bardzo płynnie, praktycznie nieodczuwalnie i nie ma wreszcie efektu. Naprawdę ta skrzynia jest bardzo dobra. Tak zupełnie obiektywnie mówiąc, nie wiem, czy to jest nowy automat, czy jakiś stary wyciągnęli z magazynów, bo ma tylko 6 biegów i stwierdzili, że go tu włożą, ale to działa. Działa tak, jak powinno działać. I fajne też w tej skrzyni jest to, że to nie jest mild hybrid, w związku z czym nie macie tutaj jakichś gigantycznych opóźnień. Jedziecie, powiedzmy, w tym trybie Eco 50 na godzinę, zdejmiecie nogę z pedału gazu, chcecie szybciej przyspieszyć, więc wbijacie ten pedał mocniej. I uwaga, raz, dwa, takie 1,5 do 2 sekund i on odjeżdża. Jak sobie wejdziecie w tryb taki normal, to jest troszkę lepiej i jeszcze szybciej odjeżdża, tak dosłownie 1 sekunda. No a w sporcie wiadomo, no to już jest w ogóle tak, że wciskacie i on jest gotów do jazdy od razu. Jesteśmy w drive, jesteśmy w trybie sport i teraz pytanie jest ślisko, czy mamy wyłączyć kontrolę trakcji? Na razie nie wyłączajmy, zobaczymy, jak sobie da radę z kontrolą trakcji. Czy ona będzie bardzo pracowała. A tutaj jest traction control turned off. Wow! Tak, przyciskam, przytrzymuję i zobaczcie, tutaj się wyświetla, że w zasadzie wszystko wyłączyłem. No dobra, to spróbujmy bez kontroli trakcji. Fajnie, że jest do tego przycisk normalnie tu, a nie trzeba z menu. O, zamielił przednimi kołami przez chwilę. Ładnie zmienia ta skrzynia biegi. Naprawdę ładnie. Ile tam mówiłem? 6,2, tak? Że to jest wynik, jaki podaje Lexus. No więc my tutaj mamy od 0 do 63,3. A od 0 do 100 6,63, czyli 6,6 sekundy. To jest wynik, jaki my uzyskaliśmy, ale po pierwsze mamy zimowe opony, a po drugie jest mokra nawierzchnia. A jeszcze zobaczmy w takim razie, jak zrobi ten wynik w trybie Eco, bo przecież w takim trybie będziecie jeździli na co dzień. No to włączamy Eco i włączona kontrola trakcji i stoicie sobie na skrzyżowaniu i chcecie pokazać domorosłemu gówniarzowi, tuningowcowi w Golfie 4 GTI, że macie szybsze auto od niego. I co? Trybeko.
No więc Lexus RX 500h F-Sport jest szybszy w trybie Eco niż w trybie Sport, bo robi setę w 6,5 sekundy na mokrej nawierzchni. Bardzo dobry wynik. I powiem Wam, że czuć jest teraz, w takich warunkach, kiedy jest tak mokro, to, że ten tylny silnik elektryczny jest mocniejszy. Ponieważ w przypadku poprzedniego RX 450h z tym napędem i4 on się chyba nazywał, to było tak, że na takiej nawierzchni on szurował przednimi kołami bardzo. Tam z tyłu był słabszy silniczek elektryczny, w dodatku załączał się tylko wtedy, kiedy przednie koła poczuły uślizg. Była zwłoka z przekazaniem tej mocy tam na tył i powodowało to naprawdę spore opóźnienia i to, że samochód po prostu tracił trakcję. Tutaj tej utraty trakcji prawie już w ogóle nie czuć. Te koła nawet na tym śliskim dosłownie mają króciutki ten taki uślizg i czuć, że ten samochód odpycha się wreszcie też tyłem, a nie tylko przyspiesza przodem. O, teraz jedziemy na elektryce i spróbujmy przyspieszyć tak tylko na niej. O, już się włączyło. O, zobaczcie, jadę 37 stabilnie i świeci się znaczek, że jadę tylko na elektryce, ale dosłownie delikatnie tylko położę nogę na pedale gazu i on już włącza silnik spalinowy. Zupełnie inaczej niż na przykład w NX-ie 350h, gdzie jesteście w stanie tylko na elektryce, delikatnie muskając ten pedał gazu, przyspieszać do prędkości rzędu powiedzmy 60 km na godzinę. Więc tutaj ten samochód zdecydowanie preferuje jazdę hybrydową mieszaną, czyli cały czas ta spalinówka musi być w zasadzie tutaj włączona, przynajmniej przy przyspieszaniu. Jak zdejmiecie nogę z pedału gazu, no to ok, wtedy on się stabilizuje i tam tylko na tej elektryce stabilnie jedzie. Ale to rzadko się zdarza. Bardzo, o i tutaj nawet jak wejdziecie tak mocniej w zakręt, to czujecie, że faktycznie ta tylna oś ingeruje, ona zmienia tam sobie ten moment obrotowy, jaki na niej jest. Ten układ i aksel dba o to, żeby cały czas ona odpychała samochód. Faktycznie trochę to minimalizuje ten efekt podsterowności, jej w tym samochodzie nie czuć tak jak w poprzedniku i faktycznie jest taki bardziej angażujący w prowadzenie, tak bym powiedział, że chce Wam się nim po prostu jechać i skręcać. No dobra, to teraz sprawdźmy spalanie. Trip Information, osiągamy 120 km na godzinę. Cyk, jedziemy 121, dokładnie mamy na liczniku. History, clear data, OK. 120 na godzinę. Jeżeli chodzi o systemy wsparcia, to oczywiście macie tutaj w zasadzie wszystko. Już w wersji F-Sport Edition, a nawet jak kupicie sobie, nie wiem, RX 350h, nawet w bazowych wersjach, to już będziecie mieli adaptacyjne tempomaty, asystenta pasa ruchu, hamowanie, przyspieszanie. Dodatkowo wersja F-Sport ma jeszcze asystent wyprzedzania na autostradzie, choć do końca nie wiem, co to oznacza. I dodatkowo jeszcze ma asystenta ruchu poprzecznego z przodu, czyli na przykład wyjeżdżacie zza jakiegoś murka i nie widzicie z prawej strony, czy ktoś jedzie, to samochód pokazuje Wam, czy faktycznie możecie wyjechać, czy nie. To, co mi się nie podoba, to przy tej prędkości tak, kabina jest bardzo ładnie wyciszona, jest cichutko, nie słychać tutaj wiatru, natomiast tam spod maski dobiega dziwny dźwięk. Nie jest to dźwięk silnika samego w sobie, bo on brzmi trochę inaczej i teraz ma na tyle mało obrotów, że tego jakoś bardzo nie słychać. Ale to jest taki dźwięk, jakby pralka wirowała na wolnych obrotach, nie? Nie wiem, czy tam jest to może wersja przedprodukcyjna i tam coś jest jakaś dodatkowa płyta, albo coś może odpada i wibruje, a może to są opony. Nie wiem, trudno mi to oceniać, poczekam na egzemplarze, które przyjadą do Polski, będą produkcyjnymi, ale to jest taki wirowania dosłownie dźwięk. I tu zobaczcie na to. 11,5 litra paliwa przy prędkości 120 km na godzinę. Tyle to paliły hybrydy Lexusa sprzed 15 lat. Rzeczywiście były ekonomiczne podczas jazdy w mieście, ale jak wyjechaliście na przykład takim GS-em hybrydowym, Lexusem GS w trasę, to palił jak V8, chociaż pod maską miał V6. Ten ma rzędową 4 pod maską, a pali z tego co widzę jak mój LS400.
który ma 27 lat i 8 cylindrów. Ceny 470 000 złotych za F-Sport Edition 500H i 490 000, czyli 20 więcej za F-Sporta takiego prawdziwego. Różnią się tylko wyposażeniem, bo na przykład F-Sport ma więcej o wentylację tylnej kanapy, o Marka Lewinsona, o kamery parkowania 3D, o asystenta wyprzedzania na autostradzie. Ma też autonomiczne parkowanie, czyli możecie z aplikacji w telefonie sobie zaparkować samochód albo wyjechać z miejsca parkingowego. I jeszcze chyba jest tam klapa tylna sterowana nogą, czyli że możecie nogą otworzyć, natomiast elektryczna jest w każdym. Więc pod względem wyposażenia jest to top of the top, nawet jeżeli weźmiecie wersję F-Sport Edition, a nie F-Sporta. Jako całość ten samochód naprawdę jest... Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Nie podoba mi się to i nie podoba mi się wirująca pralka. Liczę, że efekt wirującej pralki da się wyeliminować, zmieniając opony. Tego niestety wyeliminować w żaden sposób się nie da, więc myślę, że 450H+ to będzie właściwy wybór, jeżeli o to auto chodzi. Tylko pytanie, czy w 450H+ nie stracicie tych właściwości jezdnych, a tymi naprawdę ten samochód bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczył.